stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. A zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów radnych, Pana wójta gminy, zastępcę Pani skarbnik, Panią sekretarz, radnych powiatów, Panie i Panów sołtysów. Informuję Państwa, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu informatycznego. Czy Państwo mają propozycje zmian do określonego porządku obrad? Panie Przewodniczący, proponuję uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem krotoszyńskim dotyczącego organizacji dożynek powiatowo-gminnych. Z uwagi na powiązanie tej uchwały z budżetem proponuję umiejscowienie jej na samym początku podejmowanych uchwał i również chciałbym rozszerzyć punkt dotyczący wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców o dodatkowe 3 uchwały dotyczące zgody na dzierżawę 3-letnią i 1 uchwałę o zgodę na dzierżawę 2-letnią. Te uchwały dotyczące dzierżaw były już omówione na posiedzeniu komisji. Dziękuję za przedstawienie. Kto z Państwa jest za za przyjęcie powyższej zmiany do porządku obrad? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła powyższą zmianę jednogłośnie. A zatem porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy – otwarcie sesji. Punkt drugi – przyjęcie protokołu z obrad drugiej sesji. Punkt trzeci – sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty – interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty – rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rozdraże wotum zaufania. Punkt szósty – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rozdraże za 2023 rok oraz udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Podpunkt pierwszy. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Podpunkt drugi. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, opinii komisji i dyskusja. Podpunkt trzeci. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podpunkt czwarty. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym. Podpunkt piąty. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, opinie komisji, dyskusja. Podpunkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Podpunkt siódmy. Zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Rozdraże o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2023 rok. Podpunkt ósmy. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Podpunkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zawarcia porozumienia z powiatem krotoszyńskim na organizację dożynek powiatowo-gminnych. Podpunkt drugi. Zmian budżetu gminy na 2024 rok. Podpunkt trzeci. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraże na lata 2024-2029. Podpunkt czwarty. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Podpunkt piąty. Zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Rozdraże w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Podpunkt szósty. Zmiany uchwały nr 2
Podpunkt 7. Zbycia nieruchomości gruntowych. Podpunkt 8. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat. 5 uchwał. Podpunkt 9. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat. Punkt 8. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych i innych uczestników sesji. Punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. I punkt 10. Zamknięcie obrad. Z uwagi na przekazane Państwu materiały, czy Panie i Panowie radni wyrażają zgodę na głosowanie protokołu i uchwał bez odczytywania? Przegłosujemy. Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. Punkt 2. Przyjęcie protokołu z obrad drugiej sesji. Po zapoznaniu się z treścią protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Rozdrożec stwierdzam, że został on spisany zgodnie z przebiegiem obrad i obejmuje w swej treści całe posiedzenie Rady Gminy. W okresie międzysesyjnym wyłożony został do wglądu w biurze Rady Gminy oraz udostępniony Państwu w programie e-sesja. Panie i Panowie Radni nie wnieśli do protokołu żadnych uzupełnień i nie wystąpili z wnioskiem o dokonanie poprawek. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół z drugiej sesji. Punkt 3. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę Pana wójta gminy o przedstawienie sprawozdania. Informacja z działalności wójta gminy w okresie od 21 maja do 24 czerwca 2024 roku. 22 maja miało miejsce podpisanie z firmą AMM System spółka z Wrocławia umowy na świadczenie usługi z wykorzystaniem systemu Teams do powiadamiania mieszkańców. Wartość rocznego świadczenia usługi wyniesie 4856 zł i 4 grosze. Tego samego dnia zakończono otwarty nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej po przeprowadzeniu procedury konkursowej obejmującej ocenę wykształcenia zgodnie z ogłoszeniem naboru, test z wiedzy wymaganej na stanowisku oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów w 2 pierwszych etapach. Komisja rekrutacyjna wskazała kandydaturę pani Anny Mizernej, która uzyskała najwyższą ocenę wśród kandydatów. 23 maja wziąłem udział w konferencji Gospodarka wodna w obliczu kryzysu zorganizowanej w Poznaniu przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pod patronatem pani wojewody. 24 maja zarządzeniem wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów organów stałych na terenie gminy ustalone zostały terminy, miejsca i prowadzący zebrania miejskie sołectwa. 27 maja zarządzeniami wójta powołane zostały komisje konkursowe do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych. 28 maja miało miejsce podsumowanie z udziałem Rady Gminy kontroli gospodarki finansowej gminy w roku 2023 przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz podpisanie protokołu końcowego kontroli. 29 maja miało miejsce podpisanie z panem Michałem Brudzińskim prowadzącym działalność pod nazwą Ekoprojekt w Poznaniu umowy na opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrożec. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym. Wartość usługi wyniesie 94 710 zł, termin realizacji 15 miesięcy. Tego samego dnia miało miejsce ogłoszenie ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż 4 działek stanowiących własność gminy Rozdrożec położonych w miejscowościach Wolenice o powierzchniach 241, 261, 405 i 491 m2. Przetargi odbędą się 4 lipca. Z racji braku dostępu działek do drogi publicznej przetargi ograniczone są do właścicieli przyległych gruntów rolnych. 31 maja wziął udział w odbiorze technicznym remontu odcinka ulicy Kwiatowej w Rozdrożewie w ciągu
Trzecie OSP Rozdrażenia. Rywalizacji indywidualnej w strzelaniu z karabinka KBKS bezkonkurencyjnie okazał się Artur Kaczmarek z OSP Budy. Na drugim miejscu uplasował się prezes zarządu gminnego druk Henryk Szkudłapski, a podium zamknął druk Błażej Duda z OSP Nowaków. 3 czerwca zebraniu w Chwałkach rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy wyłaniają sołtysów i rady sołeckie. Cykl ten zakończy się zebraniem w Grębowie w dniu 26 czerwca. 4 czerwca aktem notarialnym zbyte zostało mieszkanie w Maciejewie o powierzchni 46,9 m2 wraz z udziałem w gruncie. Uzyskana w wyniku nieograniczonego przetargu ustnego cena wyniosła 50 370 zł. 5 czerwca wydane zostało zarządzenie zmieniające budżet gminy. Wprowadzono do niego dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 27 600 zł. Zapewnienie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych 3240 zł. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 64 097 zł i 51 groszy. 11 czerwca miało miejsce podpisanie z firmą PUH Nawrót Spółka ZOO z Wód umowy na realizację zadania pod nazwą Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Ustalona w wyniku negocjacji cena wyniesie 697 508 zł 70 groszy. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w powiązaniu z zamówieniem podstawowym, jakim była budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Tego samego dnia podpisano umowę na nadzór inwestorski prowadzony przez Grzegorza Radajczyka z Krotoszyna za kwotę 10 462 zł i 63 groszy. Również 11 czerwca miało miejsce podpisanie umowy dotacji z gminną spółką wodną w Rozdrażewie na konserwację rowów melioracyjnych, mechaniczne odmulanie dna realizowane w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Wartość dotacji 8 000 zł. 12 czerwca miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie. Zakres zadania obejmuje zbiornik nadziemno-retencyjno uśredniający ścieków o pojemności 300 m3, komorę rozdziału ścieków, zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych, zadaszoną płytę odciekową do magazynowania osadu, zbiornik osadu nadmiernego, linię do odwadniania osadu z klasą śrubową, instalację higienizacji osadu, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy niespełna 50 kW, przebudowę dróg wewnętrznych, doposażenie oczyszczalni ścieków pompy, puchawy, przyczepę do transportu osadu. Zamówienie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Tego samego dnia odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz przedszkola publicznego w Nowej Wsi. Kandydaci, którymi byli wyłącznie dyrektorzy kierujący dotychczas tymi placówkami, pozytywnie przeszli weryfikację przed komisją. 14 czerwca miało miejsce spotkanie z panią prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Światowych w Gostyniu, Anetą Tarkosz. Podczas spotkania omówione zostały wyniki działalności funduszu w odniesieniu do gminy Rozdrażew. Łączna wartość 32 poręczeń dla przedsiębiorców z terenu gminy przekroczyła 8 milionów złotych. W samym 2023 roku fundusz udzielił 4 poręczeń na kwotę ponad 566 000 złotych. Dodatkowo fundusz wniósł 6 zabezpieczeń należytego wykonania umów realizowanych przez różnych przedsiębiorców na rzecz gminy. W 2023 roku było to jedno zabezpieczenie o wartości ponad 270 000 złotych. 16 czerwca na boisku Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, które miały na celu ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego drużyn z poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W zawodach wzięły udział 23 drużyny z 8 jednostek OSP. Rozegrano je w 4 grupach i 2 konkurencjach w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. Suma uzyskanych czasów w przypadku drużyn seniorskich lub punktów w przypadku drużyn młodzieżowych drużyn pożarniczych w 2 konkurencjach decydowała o zajęciu kolejnych miejsc. Macie Państwo przedstawioną czołówkę na podium w poszczególnych kategoriach.
I w dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu miał miejsce podpisanie umowy dofinansowania kwotą 79 750 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w realizacji inwestycji pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejce. Dziękuję panu wójtowi za sprawozdanie z działalności. Ktoś ma jakieś pytania do sprawozdania? Jak nie ma pytań, to przegłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z działalności wójta gminy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższe sprawozdanie. Punkt 4. Interpelacje i zapytanie Rady. Czy Panie i Panowie chcą złożyć pisemne interpelacje? Nie widzę. Przejdziemy do punktu 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rozdrażew wotum zaufania. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wójt gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk programowych i strategii oraz uchwał Rady Gminy w poprzednim roku. Raport o stanie gminy Rozdrażew za 2023 rok został opublikowany na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej. Przekazany Paniom i Panom Radnym raport został omówiony podczas posiedzeń komisji. A zatem proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii o powyższym dokumencie. Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowały raport o stanie gminy Rozdrażew za 2023 rok. Dziękuję. Zgodnie z przepisem artykułu 28a ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy rozpatrywany jest podczas sesji absolutoryjnej, na którym przeprowadza się debatę. Debatę nad raportem głos zabierają radni, a także mogą zabrać mieszkańcy, którzy zgłosili pisemny zamiar głosu. W ustawowym terminie nie dokonano zgłoszeń. Szanowna Rada, otwieram debatę nad raportem o stanie gminy za 2023 rok. Proszę o zadanie. Nikt nie chce zabrać głosu? Nie widzę. Widzę, że dyskusja podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy w pełni wyczerpała pytania nad raportem, wobec czego zamykam debatę. Po przeprowadzeniu debaty Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania. A zatem kto z Państwa za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rozdrażew Mariuszowi Dymowskiego wotum zaufania, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Przejdziemy do punktu 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2023 rok oraz udzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Procedura rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium przewiduje 9 podpunktów. Podpunkt 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego było przedmiotem analizy na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Pana Wójta o przypomnienie najistotniejszych informacji wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Szanowni Państwo,
736 zł 38 groszy. Realizacja wydatków w wysokości 29 milionów 808 tysięcy 141 zł 51 groszy oraz deficyt w wysokości 4 milionów 5 tysięcy 355 zł 13 groszy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2023 ostatecznie budżet przewidywał dochody w wysokości 29 milionów 554 tysięcy 886 zł 59 groszy i te dochody zrealizowano w kwocie 29 milionów 263 tysięcy 923 zł i 3 groszy, co stanowiło nieco ponad 99% planu. Z kolei wydatki budżetu po zmianach opiewały na kwotę 32 milionów 459 tysięcy 395 zł 41 groszy i wykonano je do wysokości 29 milionów 226 tysięcy 998 zł 97 groszy, co stanowi nieco ponad 90% planu. Budżet po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę 2 milionów 904 tysięcy 508 zł i 82 groszy. Natomiast ostatecznie, gdy porównamy wykonanie dochodów i wydatków, zamknął się on nadwyżką w wysokości 36 tysięcy 924 zł i 6 groszy. W dochodach największy udział miały część oświatowa subwencji w wysokości 6 milionów 499 tysięcy 500 zł, część wyrównawcza subwencji 4 miliony 385 tysięcy 469 zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych 3 miliony 937 tysięcy 715 zł i 53 grosze oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli udział gminy popularny w PIT-cie 2 miliony 549 tysięcy 270 zł. Natomiast po stronie wydatkowej budżetu wartość aż ponad 41% wszystkich nakładów poniesiono w dziale oświata i wychowanie, to kwota ponad 12 milionów złotych. Na to wpływ miały wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych, ale także realizacja dwóch zamierzeń inwestycyjnych w zakresie oświaty. Nakłady powyżej 2 milionów złotych poniesiono także w działach administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność, to głównie ze względu na inwestycje drogowe, w dziale rodzina, uwagi na wypłacane przez gminę świadczenia rodzinne oraz w dziale rolnictwo i łowiectwo. Przekroczenie kwoty 2 milionów złotych tutaj to efekt z jednej strony realizowanego przez gminę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w tzw. paliwie rolniczym, a z drugiej strony działań podejmowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przypomnę Państwu te najważniejsze zrealizowane zadania na potrzeby tej informacji kwoty zaokrągliłem do pełnych złotych, to taka niezgodność z pełną treścią sprawozdania. W zakresie oświaty w okresie wakacji realizowaliśmy modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w Krępowie. Przypomnę, że obejmowało wymianę pokrycia dachu, montaż instalacji fotovoltaicznej, kapitalny remont wnętrza budynku, montaż instalacji CO z kotłem elektrycznym, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej na LED, podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzenie terenu kostką betonową, a także adaptacja pomieszczenia i wyposażenie rozdzielni posiłków, co umożliwiło funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w trybie 9-godzinnym. Koszt realizacji wyniósł 747 zł, z czego kwotę 510 tysięcy pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ubiegły rok to też rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w oparciu o inną sprawę z pozyskanego dofinansowania. W 2023 roku zakończono etap stawu surowego wraz z dachem i wydatkowano na ten cel 1 155 610 zł, czyli wkład własny gminy w tę inwestycję.
mobilne miasteczka rowerowe do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze. Są to mapy o łącznych wymiarach 15 na 22 metry z drogami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami, przejazdem kolejowym, oznakowaniem i sygnalizacją świetlną. Koszt w wysokości 71 340 zł pokryto z dofinansowania unijnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. W ubiegłym roku pozyskaliśmy także promesy dofinansowań na zadania, których realizację rozpoczynamy w tym roku. To m.in. wspomniana w informacji z działalności wójta wymiana pokrycia narodowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dziewicach, ale także budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Rozdrażewie, który to przetarg wkrótce ogłosimy. Już w ramach wydatków bieżących poniesiono nakłady na wyposażenie pomieszczeń, które wynajęliśmy od kółka rolniczego w celu likwidacji dwuzmianowości w przedszkolu publicznym w Rozdrażewie. Tutaj muszę też wskazać na znaczący wkład Rady Rodziców tej placówki w odnowienie pomieszczeń. Ponadto przeprowadziliśmy remont świetlicy środowiskowej wykorzystywanej także jako miejsce spotkań harcerzy na piętrze tzw. starej szkoły, wymianę oświetlenia hali sportowej Realnego Oszczędna oraz doposażenie kuchni, stołówki w Rozdrażewie, w elektryczną szatkownicę i kotneciarkę. W zakresie dróg ukończyliśmy przebudowę drogi gminnej Grębów-Orla. Ten ostatni etap liczy sobie 304 metry i koszt wykonania z pełną podbudową oraz utwardzeniem poboczy wyniósł 384 201 zł, z czego 173 750 zł stanowiła dotacja, jaką pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Ogółem wprowadzona w kilku etapach inwestycja na długości niespełna 1,5 km wraz z zmianą przepustu na rzece Orla pochłonęła łącznie 1 484 770 zł, z czego suma pozyskanych dofinansowań z budżetu województwa wielkopolskiego wyniosła ponad 615 000 zł. W tym roku zrealizowaliśmy też pełną przebudowę drogi w Wolenicach od drogi krajowej do stacji PKP na długości 412 metrów. Koszt to 462 000 zł, z czego 147 to pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zrealizowaliśmy trzeci etap zadania przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych, na które składała się przebudowa 237-metrowego odcinka ulicy 3 Maja z zarurowaniem rowu, chodnikiem i wykonaniem od podstaw drogi oraz przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej 371 metrów, poszerzenie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika w obszarze zwartej zabudowy. Koszt realizacji tego trzeciego etapu łącznie z kosztorysami nadzorem inwestorskim wyniósł 971 056 zł. Już w ramach wydatków bieżących realizowaliśmy remonty dwóch odcinków dróg tuczniowych w Nowej Wsi i dwóch odcinków dróg tuczniowych w Przemyśle, remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej w Wolenicach oraz remont nawierzchni dróg tuczniowych i gruntowych uszkodzonych przez zoofistę Toruń podczas prac poszukiwawczych. Ostatnie prace były realizowane w oparciu o wynegocjowane z geofizyką środki na pokrycie uszkodzeń. Samorząd gminy uczestniczył też w realizacji zadania pod nazwą Modernizacja drogi powiatowej w Rozdrażewku, o którym wcześniej wnioskowaliśmy, przekazując w formie dotacji kwotę 214 864 zł. Wyremontowano kilometrowy odcinek drogi powiatowej Rozdrażew-Różopole przy wykonaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości drogi, wzmocnienie kruszynem istniejącego pobocza, oczyszczenie, wyprofilowanie przydrożnych rowów i tu łączny koszt, jaki tutaj był poniesiony, to 790 647 zł 33 grosze, z czego 361 niespełna tysięcy powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy okazji naszej infrastruktury drogowej warto też wspomnieć o objęciu dodatkowych 35
udziału w spółce oświetleniowej kosztem 35 000 złotych, które to środki spółka przeznaczyła na przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Koźmińskiej, gdzie konstruowano nową szatkę oświetleniową oraz wynowiono oprawy lamp na oprawy LED o lepszych stronach oświetleń, wyposażone w system zdalnego sterowania, ale co najważniejsze o niższym zużyciu energii. W zakresie gospodarki komunalnej w 2023 roku opracowano dokumentację umożliwiającą obiekt nowej studni kłębinowej na nabytej przez gminę działce w Dąbrowie oraz rozpoczęto realizację tego obiektu. Na stacjach uzdatnienia wody w Dąbrowie i Dzielicach oraz stacji pompy w Maciejewie zamontowano instalację fotowoltaiczną łącznej mocy niespełna 120 kW. Nie realizowaliśmy w ubiegłym roku zadań w zakresie budowy kanalizacji, natomiast rozpoczęliśmy prace przygotowawcze, rozpoczynając opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji na dwóch odcinkach ulic w Rozdrażewie, mianowicie Kościuszki i ulicy Koźmińskiej, ale także, co ważniejsze, opracowując dokumentację dotyczącą rozbudowy oczyszczalni ścieków. O ogłoszeniu przetargu na to zadanie wiem Państwu w dzisiejszej informacji z działalności wójta w okresie sesyjnym. Główną inwestycją w zakresie bazy rekreacyjnej w 2023 roku była modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Przemesznie. Zadanie polegające na wymianie 8 okien, ociepleniu zewnętrznym, świetlicy dolną, mineralną oraz montażu nowej elewacji spaderni drewnianej na ruszcie zrealizowano z udziałem środków pozyskanych przez Urząd Gminy w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Całość zadania to 100 242 zł, z czego wartość dofinansowania 57 600 zł. Już w ramach wydatków bieżących w wielu świetlicach dokonano prac i zakupów poprawiających funkcjonalność obiektów. Wymienię tu choćby wymianę okien i odnowienie wnętrza salki w Dąbrowie, utwardzenie placu postojowego przed świetlicą w Maciejewie, zakup stołów do sal wiejskich w Rozdrażewku i Nowej Wsi, czy wykonanie kota tutaj do sali w Rozdrażewie, które służą przy przedstawieniach teatralnych. Warto też wskazać znaczące doposażenie świetlicy wiejskiej Wyka. Część zakupiono w ramach grantu otrzymanego z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, część w ramach Funduszu Sołeckiego. Spośród szeregu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o dotacje przekazywane z budżetu warto wskazać zorganizowany po raz pierwszy ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie, projekt realizowany przez Stowarzyszenie UKS do Oliwa przyciągnął na start ponad 80 biegaczy i biegaczek z południowej Wielkopolski, a sam tych główny poprzedziły biegi dla dzieci i młodzieży na krótszych dystansach w kilku kategoriach wiekowych. Z uwagi na zainteresowanie i dodatkową organizację wydarzenia wsparto fundowaniem nagród dla najlepszych uczestników biegu głównego z terenu gminy. Państwo, jeśli chodzi już tak o inne realizacje w innych sferach działalności gminy, trzeba wspomnieć o zakończeniu dwuletniego projektu pod nazwą Cyfrowa Gmina, w ramach którego skorzystaliśmy z dofinansowania w kwocie przekraczającej 154,5 tysiąca złotych z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Doposażyliśmy urząd w sprzęt, przeszkoliliśmy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, dostosowaliśmy stronę internetową do wymagań w zakresie dostępności. Również w 2023 roku swoją siedzibę zmienił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby to było możliwe, musieliśmy wyposażyć jednostkę w nowy serwer, wykonać instalację sieci komputerowej, zamontować centralkę telefoniczną, alarm, doposażyć, jeśli chodzi o umeblowanie, a także zamontowaliśmy drzwi i szklaną zabudowę ściany. Nowa lokalizacja zapewnia nie tylko lepsze warunki pracy, ale też przede wszystkim swobodną rozmowę pracowników socjalnych z osobami, które chcą skorzystać z pomocy. Warto też wskazać remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie, gdzie na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem wydatkowaliśmy z budżetu 25,5 tysiąca złotych, natomiast wymianę dachu z
własnego umożliwiającego wnioskowanie o dalsze dofinansowanie. Zabezpieczyliśmy 24 niespełna 600 zł na zakup urządzeń hydraulicznych Lukas dla OSP Rozdraży. Cały koszt zakupu to blisko 82 000 zł oraz 3900 zł na zakup poduszek pneumatycznych i osprzętu. Tutaj całkowity koszt zakupu to 19 800 zł. Po pewnej przerwie wróciliśmy do korzystania z programu wsparcia nasadzeń drzew mionogalnych. Uzyskaliśmy dotację w wysokości 12 000 zł do zakupu sadzonek, które posadzone zostały w Grębowie i Nowej Wsi. Pozostałe koszty związane z wykonaniem usługi i zabezpieczeniem z budżetu gminy opiewały na kwotę 11 000 zł. Działań chciałbym też wspomnieć o szeregu działań proekologicznych. Kolejny rok realizowaliśmy program wsparcia wywiadu systemów grzewczych na proekologiczne. Z dofinansowania w ubiegłym roku skorzystało 7 mieszkańców na kwotę 28 000 zł. Również kolejny rok we współpracy z powiatem realizowaliśmy program usuwania wyrobów azbestowych. Skorzystało na terenie naszej gminy 26 właścicieli posesji. W ten sposób zebrano i zutylizowano blisko 73 tony eternitu. Po raz trzeci realizowaliśmy zadanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i liczbach w oparciu o dotacje pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zebrano blisko 128 ton tego rodzaju odpadów od 218 rolników. Ponadto poczyniliśmy szereg nakładów w zakresie edukacji ekologicznej, począwszy od wydania przewodnika po szoku przybliżającego zasady segregacji odpadów, a zwłaszcza wskazującego, jakiego rodzaju odpady mieszkańcy mogą dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To działanie uzupełniliśmy stosowną kolorowanką dla dzieci przedstawiającą obowiązującą nas zasady segregacji odpadów. Zakupiono 2 zestawy pojemników do segregacji odpadów do przeprowadzenia prezentacji edukacyjnych w placówkach oświatowych, ale także podczas wydarzeń plenerowych, tak jak to miało miejsce przy ostatnich dniach gminy Rozdraży. Dokupiono nagrody dla laureatów konkursu Bateria Zebrana Przyroda Uratowana oraz zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, żyj ekologicznie i bezpiecznie, gdzie uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów ekologicznych na temat ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, nauczyć się jak nadać odpadom długie życie i prawidłowo segregować odpady. Proszę Państwa, te działania w połączeniu z uzyskaniem odpowiednich poziomów odzysku poskutkowały tym, że w grudniu ubiegłego roku jako jedna z 2 gmin w Wielkopolsce otrzymaliśmy nagrodę Wielkopolski Kwiat Recyklingu. Jeśli idzie o stan finansów gminy, w ubiegłym roku nie zaciągaliśmy nowych pożyczek, natomiast dokonywaliśmy spłat kolejnych rat pożyczek zaciągniętych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 70 300 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie łącznika Rozdraży w Gliwice niespełna 172 000 zł i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziewice niespełna 90 000 zł. Łączna wartość spłaconych pożyczek to 331 596 zł. Natomiast na obsługę zadłużenia, czyli odsetki, wydatkowaliśmy 78 565 022 grosze. Wysokość zadłużenia na koniec gminy spadła poniżej granicy 1 000 000 zł. Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 995 675 zł 41 groszy. Są to pożyczki zaciągnięte na budowę szoku, budowę łącznika Dziewica Rozdraży oraz kanalizacji sanitarnej w samych Dziewicach. To ubiegły rok spełniliśmy wskaźniki finansowe dotyczące relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących, o których mówi artykuł 242 ustawy o finansach publicznych oraz relacji planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem, o którym stanowi artykuł 243 przywołanej ustawy. Dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu.
komisja rozpatrywała sprawozdanie i wydawała swoją opinię. Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja rewizyjna po dokonaniu analizy oraz czynnościach kontrolnych pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Rozdraży za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Nikt nie chce zabrać głosu? Widzę, że dyskusja podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy w pełni wyczerpała pytania nad sprawozdaniem, wobec czego zamykam dyskusję. Podpunkt 3. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez wójta gminy sprawozdaniu wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania. Proszę zastępcę pani skarbnik o przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Uchwała nr SO 2 na 954 na 155 na 2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2024 roku. W sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16 na 2023 prezesa Regionalnego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 września 2023 roku w składzie przewodnicząca Małgorzata Łuczak, członkowie Barbara Dębkowska, Agnieszka Ząbczyńska. Działając na podstawie przepisów artykułu 13 punktu 5 i artykułu 19 ustępu 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez wójta gminy Rozdrażew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Rozdrażew i objaśnieniami opinię pozytywną. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew w roku 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedłożone tutejszej Izbie w dniu 29 marca 2024 roku. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2023 rok, uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027 i ich zmianami oraz przedłożonymi sprawozdaniami budżetowymi o symbolu RB. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. W części opisowej sprawozdania przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków. Wójt odniósł się do występujących rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem. W zakresie dochodów określono ich źródła w szczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wskazano na poziom zaległości i podejmowane działania mające na celu ich wyegzekwowanie. W odniesieniu do wydatków przedstawiono ich rzeczowe wykorzystanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
udzielonych z budżetu gminy dotacjach, wykonaniu planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19. W sprawozdaniu przedstawione zostały zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czym wypełniona została dyspozycja wynikająca z artykułu 269 punkt 2 ustawy o finansach publicznych. W sprawozdaniu zawarto informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, wypełniając tym samym dyspozycję przepisu artykułu 269 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2023 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych o symbolu RB wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie, za wyjątkiem rozbieżności wskazanych w punkcie 3 uzasadnienia. Wykonanie dotacji z budżetu państwa subwencji udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodne z danymi wykazanymi przez dysponentów i Ministerstwo Finansów. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z budżetu państwa. Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że w roku 2023 dochody wykonano w kwocie 29 263 923 zł i 3 grosze, to jest 99,2% planu. W tym dochody bieżące w kwocie 28 201 103 zł, 23 grosze, to jest 99,23% planu. Dochody majątkowe w kwocie 1 062 819 zł, 80 groszy, to jest 93,75% planu. Wydatki wykonano w kwocie 29 226 998 zł i 97 groszy, to jest 90,04% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 24 471 967 zł 21 groszy, to jest 90,40% planu. Wydatki majątkowe w kwocie 4 755 031 zł 76 groszy, to jest 88,22% planu. Budżet 2023 roku zamknął się z nadwyżką w kwocie 36 924 zł i 6 groszy. Planowane przychody wykonano w wysokości 7 326 388 zł i 38 groszy. To stanowi 226,40% planu. Z tego przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 186 231 zł 17 groszy. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 812 885 zł 80 groszy. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 327 271 zł 41 groszy. W roku sprawozdawczym gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 331 596 zł, co stanowi 100% planu. Wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących. Zatem spełniony został wymóg określony przepisem artykułu 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Dane te znajdują potwierdzenie w sprawozdaniu RB NDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu
Ze sprawozdania RB 27S wykonanie planu dochodów budżetowych, jak i ze sprawozdania wójta wynika, że należności na koniec 2023 roku wynoszą 874 131 zł 35 groszy, w tym zaległości stanowią kwotę 714 686 zł i 36 groszy. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost zaległości o 49 640 zł i 33 grosze, to jest o 7,46%. W sprawozdaniu wskazano na podjęte działania mające na celu wyegzekwowania zaległości. Skład orzekający wykazuje na konieczność monitorowania oraz prowadzenia efektywnych działań celem poprawy ściągalności zaległości w celu niedopuszczenia ich do przedawnienia. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, co znajduje także odzwierciedlenie w sprawozdaniu RB 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok, kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 roku wynosiła 970 590 zł i 57 groszy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na podstawie sprawozdania RB 28S ustalono, iż nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetowych. Natomiast wystąpiły przypadki, w których suma wydatków wykonanych i zobowiązań z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przekroczyła kwotę planowaną w budżecie o kwotę 1007 zł 56 groszy w rozdziale 700, rozdział 705, paragraf 4430, o kwotę 3126,54 grosze w rozdziale 801, paragraf 4260, o kwotę 4138,26 groszy w dziale 801, rozdziale 801,03, paragraf 4260, o kwotę 461 zł 21 groszy w dziale 921, w rozdziale 921,09, paragraf 4430. W opinii składu orzekającego zaciągnięte zobowiązania mogą znajdować uzasadnienie w upoważnieniach, jakie otrzymał wójt od Rady Gminy Rozdrażew, a także dotyczą płatności wynikających z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Skład orzekający stwierdził, że w niżej określonych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki na pokrycie odsetek, kar i odszkodowań, a mianowicie w dziale 855, rozdział 855.02, paragraf 4560 wykonanie 125 zł. W dziale 900, rozdziale 900.01, paragrafie 4580 19 671 zł 37 groszy. W dziale 900, rozdziale 900.01, paragraf 4600 97 843 zł. W sprawozdaniu wójt poinformował, z jakiego powodu wyżej wymienione wydatki zostały poniesione. Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 94 691 zł i 86 groszy oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 244 zł 84 groszy. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano w łącznej wysokości 110 764 zł i 55 groszy, to jest 36,25% planowanych wydatków. Kwota planowanych wydatków uwzględniała niewykorzystane środki z lat wcześniejszych w wysokości 176 954 zł 91 groszy. W sprawozdaniu wójt gminy poinformował, że wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2023 roku. Środki niewykorzystane w roku 2023 zostaną wprowadzone do programu na rok 2024. Skład
na 2024 Rady Gminy Rozdrażec z dnia 4 kwietnia 2024 roku w wysokości 189 127 zł i 6 groszy na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powiększone o dochody uboczne wyniosło 1 548 085 zł 7 darki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 1 378 777 zł 79 groszy. Z powyższego wynika, że uzyskane w roku budżetowym dochody z opłaty wraz z odsetkami i wpływami z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych były wyższe niż wydatki poniesione na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 169 307 zł 99 groszy. Zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły na koniec 2023 roku 67 442 zł i 75 groszy. Nadpłaty 1550,80 groszy. Zobowiązania niewymagalne związane z gospodarką odpadami wynosiły 12 667 zł i 33 groszy. W sprawozdaniu zawarto informacje o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w artykule 6r ustęp 2 do 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminy, czym wypełniono wymóg wynikający z artykułu 6r ustęp 2e tej ustawy. Skład orzekający ustalił, że niewykorzystane w 2023 roku środki z wyżej wymienionych tytułów powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu 2024 roku na plan wydatków w rozdziale 902 Gospodarka odpadami w wysokości 398 126 zł 54 groszy. Uchwałami Rady Gminy nr 56 na 437 na 2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku i numer uchwały 59 na 461 na 2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku. Analiza realizacji wydatków budżetowych w paragrafie 444.0 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazała, że przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie odbiegało od planu. Płaty na rzecz izb rolniczych zostały wykonane na poziomie 2%, to jest zgodnie z artykułem 35 ustęp 1 punkt 1 oraz ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Analiza sprawozdania wykazała nieliczne rozbieżności, między innymi na stronie 18 sprawozdania w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej, rozdział 850-19 podano kwotę wykonanych dochodów w wysokości 22 098 zł zamiast 23 636 zł. Na stronie 19 sprawozdania w rozdziale Karta Dużej Rodziny 855,03 podano kwotę 735 zł 10 groszy zamiast 700 zł 65 groszy. Na stronie 23 sprawozdania w części dotyczącej wykonania wydatków wykazano wydatki budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 28 828 266 zł 21 groszy, a ich realizacja wyniosła 88,81% planu. Natomiast winna być kwota 29 226 998 zł i 97 groszy i to jest 90,04% planu. W części opisowej dotyczącej stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich wskazano okres realizacji zadania rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie na lata 2021-2024, natomiast z tabeli zawartej na stronie 82 sprawozdania oraz
nr 2 do uchwały w sprawie WPF wynika okres 2021-2025. W planie dochodów w dziale 926, rozdziale 926.05 zaplanowano oraz wykonano dochody w paragrafie 62,57 w wysokości 38 143 zł. Z objaśnień do sprawozdania wynika, że jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zatem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki te winny zostać ujęte z czwartą cyfrą 8. Z tabeli w punkcie 3 realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku wynika, że w dziale 852 w rozdziale 852.19 zaplanowano wydatek w paragrafie 60-60 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą zakup serwera i wykonanie instalacji sieci komputerowej. Skład orzekający wskazuje, że zgodnie z wyżej wymienionym przywołanym rozporządzeniem powyższe zadanie powinno zostać sklasyfikowane w paragrafie 60-50 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ocenie składu orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok spełnia wymogi określone w artykule 267 ust. 1, punkt 1 i artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rozdraże została opracowana według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i obejmuje dane wynikające z artykułu 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem ujęcia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 23 364 zł. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Małgorzata Łukasz. Dziękuję za przedstawienie opinii. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś uwagi i pytania do przedłożonej opinii? Nie widzę, to przejdziemy do punktu 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok obejmuje bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informację dodatkową było przedmiotem posiedzenia Komisji i Rady. Czy Państwo życzą sobie przypomnienie danych sprawozdania finansowego? Nie widzę, to przejdziemy do podpunktu 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, opinie komisji, dyskusja. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok zostało omówione podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy. A zatem proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii oraz pana Jana Maciejewskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w minionej kadencji, kiedy komisja rozpatrywała sprawozdanie i wydawała swoją opinię. Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Komisja rewizyjna po dokonaniu analizy oraz czynnościach kontrolnych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym za 2023 rok. Jak nie ma dyskusji, wobec braku zgłoszeń zamykam dyskusję. Podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
przewodniczący, Robert Truskowiak, zastępca przewodniczącego, Dawid Bała, członek, Roman Przeprowkowski, członek, Paweł Pawlak, członek. W oparciu o przekazane dokumenty opisujące wykonanie budżetu w postaci sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Rozdraże za 2023 rok wraz z objaśnieniami informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowego, bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zbiorczy bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki informacja dodatkowa, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Rozdraże za 2023 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Dziękuję. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania do wniosku Komisji Rewizyjnej? Jeśli nie ma, to przejdziemy do podpunktu 8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej zawierająca wniosek o udzielenie absolutorium została przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Proszę zastępcą Panią Skarbnik o zapoznanie z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o powyższym wniosku Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr SO 2 na 955 na 37 na 2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 6 maja 2024 roku. W sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdraże o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Rozdraże z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16 na 2023 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 września 2023 roku w składzie przewodnicząca Małgorzata Łuczak, członkowie Dorota Wierzbicka, Agnieszka Ząbczyńska. Działając na podstawie przepisów artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po zapoznaniu się z uchwałą nr 1 na 2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdraże z dnia 26 kwietnia 2024 roku zawierającą wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Rozdraże z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok ustalił, co następuje. Przepis artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Komisję Rewizyjną obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Z kolei w myśl artykułu 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym samym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy. To jest informacja o stanie mienia jednostki. Pismem nr RG 4 na 27 na 2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku doręczonym tutejszej Izbie w dniu 30 kwietnia 2024 roku przekazana została wraz z uzasadnieniem uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdraże nr 1 na 2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie
po zapoznaniu się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok. Komisja wskazała na ilość uchwał Rady Gminy Rozdrażew oraz zarządzeń wójta, którymi to aktami wykonywano zmian uchwały budżetowej na 2023 rok. W swojej opinii komisja wskazała na łączny poziom oraz stopień realizacji dochodów i wydatków. W zakresie realizacji dochodów budżetowych określiła minimalne i maksymalne wskaźniki wykonania dochodów, informując jednocześnie, w jakich działaniach klasyfikacji budżetowej dochody zostały wykonane na poziomie niższym, a w jakich działaniach na poziomie wyższym w stosunku do wielkości planowanych oraz wskazała działy, w których wpływy nie zostały zrealizowane pomimo zaplanowania ich w budżecie. Uzasadnienia wójta zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok odnośnie przyczyn odchyleń od realizacji planu dochodów komisja uznała za wystarczające. Komisja podała szczegółowej analizie zaległości, które to w stosunku do 2022 roku wzrosły o 7,46%. Komisja wskazała na tytuły, z jakich zaległości zmniejszyły się oraz z których nastąpił znaczny ich wzrost. Stwierdziła również, że na koniec 2024 roku część zaległości dotyczących 2023 roku uległa zmniejszeniu. Dokonane czynności kontrolne potwierdziły podejmowane działania w celu zapewnienia prawidłowej ściągalności podatków i opłat w ciągu roku sprawozdawczego. Komisja rewizyjna wskazała na konieczność dalszego stałego monitorowania oraz prowadzenia działań poprawiających efektywność ściągalności zaległości w celu niedopuszczenia ich do przedawnienia. W zakresie realizacji wydatków budżetowych komisja wskazała na procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, stwierdzając, że odchylenia od wykonania w stosunku do planu zostały uzasadnione w sprawozdaniu wójta gminy, które komisja uznała za wyczerpujące. Ponadto na podstawie zbadanych wyrynkowo zarządzeń wójta gminy w sprawie zmian w budżecie gminy komisja ustaliła, że wójt dokonywał przeniesień wydatków w budżecie zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy oraz nie przekroczono zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Poddając wyrynkowej kontroli wydatki z różnych działów, komisja uznała, że niższe wykonanie wydatków rzeczowych w poszczególnych działach budżetu wynika z racjonalnej i oszczędnej gospodarki środkami finansowymi, które wydatkowano do wysokości występujących potrzeb. Oraz główną przyczyną niższego wykonania wydatków majątkowych było wydłużenie realizacji niektórych inwestycji na 2024 rok. Komisja poddała kontroli realizację wybranych zadań inwestycyjnych, w tym inwestycje dotyczącą modernizacji budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów. Komisja wskazała na zakres zadania oraz wartości robót budowlanych. Według oceny komisji realizacja inwestycji została przeprowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uchwałą budżetową. Pozytywnie oceniła starania o pozyskanie dofinansowania z programu rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Również w zakresie pozostałych skontrolowanych inwestycji komisja stwierdziła, że zostały one zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a udostępniona dokumentacja potwierdziła prawidłową ich realizację. Komisja pozytywnie oceniła także pozyskanie środków wewnętrznych. Komisja poddała analizie realizację zadań w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uznając poniesione wydatki do występujących potrzeb za celowe i uzasadnione. Komisja skontrolowała i oceniła pozytywnie realizację dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rozdrażew, a także dokonała kontroli wydatków związanych z mieszkaniami komunalnymi. W ocenie komisji przedłożone dokumenty potwierdziły prawidłowość wydatkowanych środków. Ponadto, oceniając wykonanie budżetu, dokonała wyrywkowej kontroli wydatków w rozdziałach oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, oczyszczanie miast i wsi, schroniska dla zwierząt, ochotnicze straże pożarne,
i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy Rozdraże o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu została podjęta jednogłośnie. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdraże w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za 2023 rok został uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Małgorzata Lutnik. Dziękuję za przedstawioną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Podpunkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Szanowna Rada, po zapoznaniu się z przedłożonymi wcześniej sprawozdaniami, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej przystąpimy do głosowania nad wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok. A zatem kto z Państwa jest za wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Rozdraże z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek, a tym samym udzieliła absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok i przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Chciałem wójtowi pogratulować wykonania budżetu za 2023 Można, Panie Przewodniczący. Się składa, że cała ta procedura w ustawie jest tak nazwana, że jest to udzielenie absolutorium wójtowi gminy, ale tak naprawdę jest to efekt pracy wielu ludzi, którym chciałbym w tym miejscu podziękować. Pierwsze podziękowanie kieruję do nieobecnej tutaj skarbnik gminy, pani Pauliny Szczepańskiej, która opracowała projekt budżetu na rok 2023 przez większą część roku. Odpowiadała za bieżący nadzór nad jego realizacją, ale także już będąc na urlopie często udzielała cennych wskazówek i porad i chciałem w tym miejscu gorąco podziękować. Dziękuję także obecnej tutaj pani Monice Wójczyk, która podjęła spore wyzwanie, godząc się zastąpić na czas nieobecności panią skarbnik, także już serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim współpracownikom, którzy na różnych etapach odpowiadają za realizację budżetu, począwszy od opracowywania wniosków o dofinansowanie, poprzez przygotowywanie procedur przetargowych, sam nadzór nad realizacją, księgowanie, aż po rozliczenie dotacji. Serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję również sołtysom, którzy angażują się w realizację tych części budżetu, które są wydzielone w ramach funduszy sołeckich. Proszę Państwa, tak dobrych parametrów wykonania budżetu nie byłoby, gdyby również nie Państwa postawa, gdyby nie współpraca przy prowadzonych na bieżąco, bardzo często zmianach w budżecie, które pozwalały w sposób najbardziej efektywny wykorzystać te środki, którymi dysponujemy. Dziękuję bardzo za tę współpracę. Jeszcze raz dziękuję za udzielone i wotum zaufania i absolutorium. Dziękuję. Jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Jak nie, to jak nie będzie wniosku przeciwnego, to wy... no proszę. Ja chciałam też osobiście jeszcze pogratulować wójtowi gminy tak doskonałej opinii, ponieważ to nie wybrzmiało, dlatego też chciałam zabrać głos, żeby podkreślić, że to jest chyba pierwsza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
co do której wójt nie musi się ustosunkowywać. Po prostu zarzuty, które tam były tak niewielkie, tak drobne niedociągnięcia zostały wykazane, że w zasadzie nie wymagały one żadnego ustosunkowania, żadnego uzupełnienia, co wskazuje na to, że finanse naszej gminy, budżet naszej gminy jest w bardzo kompetentnych rękach, za to bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał powiedzieć? Nie widzę. Jeśli nie ma wniosku przeciwnego, to bym zwołał 10 minut przerwy. Dziękuję. To ogłaszam 10 minut przerwy.
przerwie. Punkt 7, podpunkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem krukoszyńskim na organizację dożynek powiatowo-gminnych. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, to temat, który jako zapowiadałem na komisji, w tej chwili on już tak wykrystalizował, że możemy przedłożyć projekt uchwały. Udzielona uchwałą zgoda na zawarcie porozumienia umożliwi zawarcie porozumienia, do której została załączona do projektu uchwały i umożliwi po prostu udzielenie przez powiat gminie dofinansowania na organizację powiatowo-gminnych dożynek, które zaplanowane są na dzień 1 września. Dziękuję. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, to się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie punkt 7, podpunkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie gminy. Proponowana nowelizacja budżetu przewiduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 242 531 zł 71 groszy. Po stronie dochodowej na zwiększenie składa się kilkanaście pozycji, które ujęły w trzech grupach. Pierwszą są dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na następujące zadania: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań określonych ustawami w dziale rodzina, to jest 16 326 zł. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6 000 zł. Zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej 2217 zł. Na usługi opiekuńcze w ramach programu Opieka 75+, 3725 zł. Na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole w domu 491 zł 71 groszy. Drugą grupę stanowią dofinansowania, jakie w międzyczasie udało się pozyskać i tak z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach 14. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś 70 000 zł na zadanie modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemyśle. Z Europejskiego Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach inicjatywy LIDER na realizację dwóch przedsięwzięć. Pierwsze, poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Wykach 30 000 zł i podobne zadanie w miejscowości Maciejew 79 750 zł oraz dofinansowanie, jakie pozyskała Szkoła Podstawowa w Rozdrożewie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7200 zł. I trzecią grupę stanowią inne dochody, środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, na edukację dzieci 9151 zł i na świadczenia rodzinne dla obywateli ukraińskich 3871 zł. Darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania 1800 przeznaczenie na kształcenie pracowników Szkoły Podstawowej w Rozdrożewie. Darowizny na organizację gminy Rozdraże w kwocie 10 000 zł. Proponuję też, proszę Państwa, zwiększyć zaangażowanie nadżyczki budżetowej z lat ubiegłych o 46 013 zł i przeznaczyć ją jako wkłady własne trzech inwestycji. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemyśle 5 000, poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Maciejewie 9664 zł i poprawa efektywności świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiki 7349 zł, a także na zwiększenie nakładów na zadanie
przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego, rynek 1 1000 zł, zwiększenie puli dofinansowań dla mieszkańców gminy w zakresie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne 4000 zł, tak abyśmy dofinansowani mogli objąć wszystkie wnioski, jakie wpłynęły. Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania GOS-y 10 000 zł, zakup materiałów w świetlicach wiejskich 5 000 zł. To, proszę Państwa, jest wartość niewykorzystanej w ubiegłym roku nagrody, jaką Sołectwo Wolonica otrzymało w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska, oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich 4 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy w Budach. Na posiedzeniu komisji zaproponowałem także przesunięcia w budżecie gminy po stronie wydatków, zmniejszenie o 145 000 zł środków własnych na realizację zadania pod nazwą budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i przeznaczenie 40 000 na wymianę pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrożeniu i Dziewicach oraz na wyposażenie sali sportowej w Nowej Wsi i stołówki oraz wymianę części ogrodzenia 105 000 zł. Zaproponowałem także rezygnację z odrębnego zadania inwestycyjnego pod nazwą wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi z kwotą 55 000 zł i przeznaczenie tych środków na inwestycje pod nazwą wykonanie wiaty magazynowej przy tej szkole. Wynika to, proszę Państwa, z tego, że większość wyposażenia tego, że tak powiem, kosztowniejszego, które mogłoby stanowić wydatek majątkowy, zostanie zrealizowana w ramach zadania budowa sali sportowej, natomiast te mniejsze wyposażenie zostanie zrealizowane w ramach tych środków bieżących, które odrobiliśmy tutaj przed chwilką. Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich zmienia się przeznaczenie środków wydzielonych w ramach funduszy sołeckich wsi Budy, kwota 3,5 tysiąca zł, Dąbrowa 13 000 zł i Wyki 9 000 zł. Przesunięć w ramach urealnienia planu dokonuje się także w ramach działów oświata i wychowanie oraz administracja. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze wnieść taką autopoprawkę. Kwotę przesuwaną z budowy sali na bieżące wydatki w zakresie szkoły chciałbym zwiększyć o 15 000 zł. Wynika to m.in. z zamiaru wydłużenia utwardzenia terenu przy szkole. To utwardzenie było realizowane przed salą sportową w ramach zadania inwestycyjnego, ale także z kosztów rozbiórki dotychczasowej szopy, w którym magazynowany był opał. O tej rozbiórce mówiłem na posiedzeniu komisji. Chciałbym też zwiększyć o kwotę 550 zł środki wpłacane na organizację dni gminy, bo takie dodatkowe wpływy już po posiedzeniu komisji wpłynęły, a także wprowadzić do budżetu dotacje na organizację dożynek powiatowo-gminnych zgodnie z podjętą przed chwilą przez Państwa uchwałą w kwocie 42 000 zł. Dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie proponowanych zmian. Propozycje zmian zostały przedstawione na posiedzeniach komisji, a zatem proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, to przegłosujemy wpływ autopoprawki. Kto z Państwa za przyjęciem dodatkowych zmian do budżetu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przystępujemy do całej uchwały. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7. Podpunkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozżarzew na lata 2024-2029. Proszę Pana Wójta o przypomnienie zmian.
budżetu z zarządzeniem wójta w okresie międzysesyjnym, ale także i tą uchwałą, którą Państwo przed chwilę podjęliście. W załączniku drugim dokonuje się zmian limitów poszczególnych przedsięwzięć, tak budowa sali sportowej przy szkole w Nowej Wsi po uwzględnieniu tej autopoprawki przy zmianach w budżecie zmiana będzie wynosić 160 tysięcy złotych. Budowa drogi wewnętrznej Henryków Dąbrowa, zmiana, zmniejszenie limitu zobowiązań o 13 tysięcy złotych. Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego rynek 1, zwiększenie limitu tegorocznego o 1000 zł i dowóz uczniów do szkół. Tutaj zmiana dotyczy dowozu w roku szkolnym 2023-2024, ale także wprowadzenia nowego przedsięwzięcia dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 24-25 i ustalenia limitów zobowiązań dla roku budżetowego 2024 w wysokości 127 tysięcy złotych oraz roku budżetowego 2025 w wysokości 179 tysięcy złotych. Te wielkości wynikają z przeprowadzonego przez kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli zamówienia publicznego. Dziękuję za przedstawienie tematu. Propozycje zmian zostały omówione podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy. W związku z tym proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażek na lata 2024-2029. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7. Podpunkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Proszę Pana Wójta Gminy o przypomnienie tematu. Proszę Państwa, bezpośredniej przyczyny wywołania tej uchwały były dwie. Z jednej strony to dostosowanie określonej w uchwale stawki za usługi opiekuńcze do tej, która została osiągnięta w wyniku konkursu ofert. Druga przyczyna to wprowadzenie zwolnienia z odpłatności osób korzystających z tych usług w ramach programu rządowego Opieka 75+, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale przy okazji postanowiliśmy również zmienić zasady częściowej odpłatności z tytułu sprawowanych usług opiekuńczych z tego względu, że kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej od wielu lat nie uległo zmianie. Zdecydowaliśmy się na to, że poszerzymy ten zakres osób, które nie będą ponosić odpłatności do wszystkich tych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza półtorakrotności, można powiedzieć, kryterium dochodowego. Mowa w uchwale jest o 150% kryterium dochodowego. Poza tym rozciągnęliśmy też tę tabelę, wskazując, że dopiero osoby, które przekroczą 5-krotność kryterium dochodowego w zakresie dochodu na osobę w rodzinie będą ponosiły tę odpłatność w 100%. Dotychczas była to 4-krotność. Utrzymujemy natomiast, to jest zapis jeszcze wzięty z poprzedniej tego typu uchwały, zwolnienie dla osób niezależnie od dochodu, dla osób, które ukończyły
należy określenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Ja przypomnę, że z tej opłaty zwolnione są dzieci, które kończą 6 lat, czyli tak zwany rocznik zerówkowy, a także zwolnione są pozostałe dzieci w wymiarze 5 godzin. Opłata jest naliczana począwszy od 6 godziny opieki. Podstawę do określenia wysokości opłaty stanowi obwieszczenie ministra edukacji, w którym opłata jest zmieniana o wskaźnik waloryzacji wynikający z inflacji. W monitorze polskim pod pozycją 174 ukazało się aktualne obwieszczenie, które wskazuje, że od 1 września 2024 roku po uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji opłata ta wynosi 1 zł i 44 grosze. Dotychczasowa stawka opłaty wynosiła złoty 30. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został omawiany podczas posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę rozdraży w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Dziękuję. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7 podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 2 łamane przez 7 łamane przez 2024 Rady Gminy Rozdrażew w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Zgodnie z artykułem 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy ma obowiązek powołania komisji rewizyjnej. Statut gminy reguluje, że Rada powołuje komisję rewizyjną w składzie 3 osób. I taką komisję Rada powołała w dniu 21 maja 2024 roku. Statut gminy stanowi, że Rada może powołać komisję rewizyjną w szerszym składzie lub poszerzyć dotychczasowy jej skład wyłącznie w celu umożliwienia członkostwa przedstawicielom wszystkich klubów radnych. Informuję, że otrzymałem pismo o utworzeniu 2 klubów radnych. Pierwsze to będzie trójka. Przedstawicielem tego klubu w komisji rewizyjnej będzie radna Joanna Guźniczak i drugie samorządni. Tutaj przedstawicielem został radny Robert Truskowiak, stąd propozycja poszerzenia składu komisji rewizyjnej. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały zmianę uchwały nr 2 łamane na 7 na 2024 Rady Gminy Rozdrażew w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7 podpunkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbyciem nieruchomości gruntowych. W tym podpunkcie przewidziano podjęcie 4 uchwał. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie tematu. Propozycja zbycia dotyczy 4 nieruchomości, których wykorzystanie na inne cele przez gminę jest niemożliwe z uwagi na położenie czy kształt działki. W Olenicach jest to działka nr 43 o powierzchni 1200 metrów, o szerokości 3 metrów. Jest to obecnie grunt rolny, dawniej wykorzystywany jako rów.
Ta działka jest otoczona działkami RSP Wolenice. Z racji braku dostępu do drogi proponuje zbycie bezprzetargowe. Następnie działka nr 144/6 w Rozdrażewie, powierzchni 11 m2. Działka ma kształt trójkąta. Najkrótszym swoim bokiem przylega do terenu szkoły podstawowej w Rozdrażewie, a wcina się pomiędzy dwie działki stanowiące własność prywatną osoby sąsiadującej z terenem szkoły. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej również proponują zbycie w drodze bezprzetargowej. Kolejna działka to działka nr 185/3 o powierzchni 0,5 hektara położona w Nowej Wsi. Działka ma regularny kształt, nie ma natomiast dostępu do drogi. Proponowane zbycie w przetargu ograniczonym, w którym będą mogli wziąć udział właściciele sąsiednich nieruchomości. I czwarta działka to działka 296/1 o powierzchni 2407 m2 w Nowej Wsi. Jest to wąska działka stanowiąca dawniej przebieg linii wąskotorowej Krotoszyn-Pleszew. Średnia szerokość tej działki to jest 10 metrów. Szerokości skrajne wahają się od niespełna 7 do niespełna 12 metrów. Z uwagi jednak na to, że działka przylega do szerszej działki, na której zlokalizowany był swego czasu przystanek kolejki wąskotorowej, a która obecnie posiada oznaczenie DR, zbycie byłoby możliwe wyłącznie w trybie przetargu nieograniczonego. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został omówiony podczas posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii co do przyjęcia projektu uchwały. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w zakresie zbycia nieruchomości gruntowych. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałami. Pierwsza uchwała. Kto z państwa za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oznaczonej numerem działki ewidencyjnej nr 43 o powierzchni 1200 m2 położonej w obrębie Wolenice w trybie bezprzetargowym? Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła większością głosów powyższą uchwałę. Uchwała druga. Kto z państwa za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oznaczonej numerem działki ewidencyjnej nr 144/6 o powierzchni 11 m2 położonej w obrębie Rozdrażew w trybie bezprzetargowym? Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła większością głosów powyższą uchwałę. Uchwała trzecia. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oznaczonej numerem działki ewidencyjnej nr 296/1 o powierzchni 2407 hektara, 2407 m2 położonej w obrębie Nowa Wieś w trybie nieograniczonego? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła większością głosów powyższą uchwałę. Uchwała czwarta. Kto z państwa za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 185/3 o powierzchni 0,5 hektara położonej w obrębie Nowa Wieś w trybie przetargu ograniczonego? Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła większością głosów powyższą uchwałę. Punkt 7. Podpunkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości dotychczasowym dzierżawcami na okres 3 lat.
Proszę pana wójta o przedstawienie tematu. Uchwały dotyczą 5 nieruchomości. Pierwsze to działka numer 32 przez 2 w Wykach o powierzchni 1200 metrów. Dotychczasowym dzierżawcą umowa kończy się 30 września 2024 roku. Działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd do niej ma miejsce właśnie przez nieruchomość tego dzierżawcy. Druga działka to numer ewidencyjny 14/2. Działka o powierzchni 0,94 hektara. Położona jest w Hedrykowie, natomiast wnioskodawcą jest rolnik zamieszkały w Rozdrożewie, którego umowa kończy się w dniu 30 września. Kolejne 3 uchwały dotyczą jednej działki, natomiast jest tam już tradycyjnie kilkoro dzierżawców, to tak zwane dzielniki w Rozdrożewie. Jest to działka nr 443/1, dzierżawiona przez troje mieszkańców Rozdrożewa i tutaj powierzchnie dzierżaw wynoszą 0,47 w 2 przypadkach oraz 0,74 w jednym przypadku. Ponieważ ta działka stanowi dawne mienie wsi Rozdraże, kwestie dalszego wydzierżawienia były opiniowane na zebraniu wiejskim w Rozdrożewie. Opinia zebrania była jednogłośnie pozytywna. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został omówiony podczas posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywną opinię w zakresie uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na okres przejazdu. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałami. No pierwsze. Kto z państwa za podjęciem uchwały na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14/2 o powierzchni 0,94 hektara położonej w miejscowości Hendryków dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat? Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Przechodzimy do drugiej uchwały. Kto z państwa za podjęciem uchwały na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącą działkę ewidencyjną nr 32/2 o powierzchni 0,12 hektara położonej w miejscowości Wyki dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat? Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Przechodzimy do trzeciej uchwały. Kto z państwa za podjęciem uchwały na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 443/1 o powierzchni 0,74 hektara położonej w miejscowości Rozdraże dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat? Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Przechodzimy do czwartej. Kto z państwa za podjęciem uchwały na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 443/1 o powierzchni 0,47 hektara położonej w miejscowości Rozdraże dotychczasowym dzierżawcą na okres? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Przechodzimy do piątej. Kto z państwa za podjęciem uchwały
na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 443/1 o powierzchni 0,47 hektara położonej w miejscowości Rozdraże dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat. Kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7. Podpunkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom na okres 2 lat. W tym przypadku dotychczasowy dzierżawca wystąpił o krótszy okres dzierżawy. Dotyczy to działki nr 549/2 w Rozdrażewie o powierzchni 2100 m2, ponieważ również ta działka stanowiła dawne mienie wsi Rozdraże, również była poddana opiniowaniu, dzierżawa również była poddana opiniowaniu podczas zebrania wiejskiego 19 czerwca i również uzyskała opinię pozytywną. Dziękuję za przedstawienie tematu. Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywną opinię w zakresie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat. Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Kto z Państwa za podjęciem uchwały na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącym działkę ewidencyjną nr 549/2 o powierzchni 0,21 hektara położonej w miejscowości Rozdrażew dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 8. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. Proszę, czy Panie i Panowie Radni mają jakieś wnioski lub pytania? Proszę. Ja bym miał wniosek do powiatu. Chodzi mi o wygłaszanie chociaż przy skrzyżowaniach. No przecież to jest śmieszne. Gmina już dawno powygłaszała widoczność, a tu trawa rośnie coraz większa. No nie wiem, przecież paliwa chyba nie brakuje, niczego nie wiem, co ten powiat te myśli. To jest koniec czerwca. W końcu nie wiem, kiedy tą paświtna jesień, zaś to za jednym razem ziemią wszystko, żeby nie mieli tego. Następnie mi chodzi o taką sprawę, że ja już to zgłaszam kilka razy przy posesji w Nowej Wsi. Jest drzewo, ono już jest tak spróchniałe, że gałęzie oblatują, nawet to jest przy tej posesji, tym właściciel wyjeżdża, sam nie przewróci, wyjeżdża przy mostku, to się obłamują na jednej tą gałęzię, czy to nie idzie ściąć, ono już nie ożyje na pewno. A następną jeszcze trzeci wniosek mam, no, chodnik z Nowej Wsi, tam w kierunku Bud, to radny może potwierdzić, to już jest tak zarośnięty, że chyba będzie musiała telewizja przyjechać, to jest też przy drodze powiatowej, że w środku chodnika jest taki pasek, bo sama zieleń, no nie wiem, czy to łąka będzie na chodniku, czy coś nowego, nie wiem, może szanujmy zieleń, no to ma, ale nie wiem, dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja bym jeszcze miała wniosek o rozważenie możliwości docieplenia budynku przy ulicy Koźmińskiej, równolegle do Dino. Tam w mieszkaniach panuje wilgoć, lęknie się pleśń. Myślę, że docieplenie tak byłoby na pewno mile widziane przez lokatorów. Dziękuję. Proszę. Wnioskuję o przycięcie drzew w Czerneśnie na drodze gminnej w kierunku
jeszcze w dziurę w chodniku. U nas 8 lutego zostało wysłane pismo. Do dnia dzisiejszego nie zostało nic zrealizowane z tego. Ten znak przewrócony w rowie. Do wiadomości też było na sekretariat gminy Rozdraże wysłana ta informacja z 00. Jeszcze moja interwencja była telefoniczna w tej sprawie. Obiecali, że coś zrobią. No, zero. Nic. Dziękuję. Korzystam z radnego powiatowego z tą reklamą. W tym roku to usuną, bo już pół roku minęło, obiecali i także nic nie zrobili. I druga sprawa, no nie wiem co z tym zrobić, te mrówki w tych chodnikach, czy to jakoś by to można było zwalczyć, cokolwiek, bo te chodniki naprawdę zapadają się i czy by po prostu czymś to posypać, no nie wiem co to zrobić. Po prostu każde zdjęcie wynieść do siebie nie są. A jest to naprawdę zmora, bo chodniki siadają po prostu za parę lat nie będzie nic. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś radny chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy są? Czy ewentualnie pan wójcie? Tradycyjnie już mogę powiedzieć, że te tematy, które dotyczą dróg powiatowych i tych działań w zakresie utrzymania bieżącego utrzymania, czyli wykaszania skrzyżowań, czy tutaj kwestii zapadających się chodników zostaną przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg i do wiadomości pana starosty. Niestety, proszę Państwa, tak naprawdę to nie wiem już jaką formą można tam trafić w ten sposób do KZT, żeby to były podjęte jakiekolwiek działania, bo i pisma, do których zawsze są dołączane fotografie obrazujące stan rzeczy i maile, które tutaj pan Juskowiak powiedział, który wysłał do PZT jakiś czas temu i udziały w sesji i to jest takie, że tak powiem, rzucanie grochem o ścianę. Natomiast co do tych dwóch rzeczy, które dotyczą infrastruktury gminnej, jeśli idzie o ocieplenie, mamy w tej chwili zabezpieczone środki i zrobiliśmy zapytanie ofertowe na ocieplenie ściany szczytowej, tylnej, że tak powiem, bo takie zgłoszenie było w ubiegłym roku i takie zabezpieczenie w budżecie było i to zrealizujemy. Na całość na pewno nam nie starczy tych pieniędzy, które mamy w zakresie utrzymania budynków zabezpieczone. Jeśli idzie o przycięcie drzew przed mostem na drodze gminnej, nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy to cały czas chodzi o to drzewo, które tak naprawdę nie wiadomo, czy jest w pasie drogowym, czy jest prywatne. No tamte też, ale po drugiej stronie tam to może nawet bardziej wchodzi. Tamte raczej jest w pasie drogowym. No. Tamte drugie generalnie też będzie ciężko ewentualnie ustalić, bo właściciel... Znaczy, tam jest inna rzecz, proszę Państwa, bo drzewo przeszkadza, natomiast składowane przez rolników kamienie w poboczu drogi, o które też już tyle razy mówiliśmy, żeby to zostało usunięte. Uważam, że tak samo nam blokują i spływ tego piasku i kwestie jakiegoś płynnego przejazdu. Zobaczymy, jak to w tej chwili tam wygląda, czy będzie to w obecnym okresie przycięcie tej gałęzi możliwe, czy trzeba będzie poczekać do jesieni, do okresu, w którym po prostu zgodnie z wymogami przyrodniczymi takie prace są realne. Dziękuję panu wójtowi. Czy jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to przejdziemy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Z uwagi na brak pisemnych interpelacji punkt ten nie ma zastosowania. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Obrady trzeciej sesji Rady Gminy dobiegły końca. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam trzecią sesję
nic nie zrobimy, jest jak jest, to się przyzwyczaić, najwyżej